Cześć, nazywam się Paweł Górny, jestem superwizorem terapii schematów i terapii poznawczo-behawioralnej. Dzisiaj się zajmiemy terapią OCD, czyli zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, w terapii schematów, w terapii poznawczo-behawioralnej i mindfulness. Przede wszystkim zastanówmy się nad tym, co może nam dać terapia poznawczo-behawioralna. Przede wszystkim pracę z myślami. W tabeli myśli analizujemy konkretną sytuację i natręctwo, które się pojawia w tej sytuacji. Na przykład, jeżeli nie umyję rąk, to coś złego się stanie, na przykład zarażę się wirusem HIV. Klasycznie tutaj szukalibyśmy argumentów za i przeciw albo zniekształcenia poznawczego, ale w terapii OCD to by był strzał w kolano, ponieważ analizowanie natręctw tak naprawdę nasila te natręctwa i powoduje, że się nakręcamy. Dlatego w terapii poznawczo-behawioralnej OCD szukamy zamartwiania się natręctwem, czyli przechodzimy na metapoziom. I na szczęście mamy tutaj ułatwienie, ponieważ są praktycznie trzy możliwe opcje, w jaki sposób możemy się zamartwiać natręctwem. Możemy sobie pomyśleć, że jeżeli nic z tym nie zrobię, czyli nie zrobię niczego z tym natręctwem i z tą natrętną myślą i nie umyję rąk, to na pewno zarażę się wirusem HIV. Albo możemy sobie pomyśleć, że to natręctwo to prawda, czyli że ta myśl to jest rzeczywistość. Albo możemy jeszcze bać się tego, że jeżeli nic z tym nie zrobimy, to na pewno zwariujemy i ten lęk, który przeżywamy w OCD, doprowadzi nas do zachorowania na przykład na psychozę. W terapii poznawczo-behawioralnej bardzo ważne są też ekspozycje na żywo. To jest to, co ja robię z moimi pacjentami, pomimo że jestem terapeutą schematów. Zawsze w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym albo w gabinecie, albo poza gabinetem robimy ekspozycję na żywo z powstrzymywaniem reakcji. Czyli na przykład w gabinecie możemy dotknąć czegoś brudnego. Pacjent powstrzymuje się przed tym, żeby umyć ręce. Tutaj pro tip od starszego kolegi z doświadczenia klinicznego. Jeżeli dotykacie czegoś brudnego i podajecie to pacjentowi, to pacjent może zobaczyć, że skoro wy możecie tego dotykać, to znaczy, że to nie jest niebezpieczne. Kolejną dobrą techniką jest wychodzenie na zewnątrz, czyli na przykład jeździmy tramwajem, dotykamy chwytów w tramwaju i oczywiście staramy się nie myć rąk, nie używać żadnych płynów, żeby to zdezynfekować. Dopiero po godzinie, po powrocie do gabinetu możemy ewentualnie umyć te ręce. Oczywiście na pewnym poziomie zaawansowania pacjent stara się wydłużać czas ekspozycji i nawet wraca do domu nie myjąc rąk. Także terapia poznawczo-behawioralna daje nam bardzo dużo narzędzi takich doraźnych, jak sobie poradzić z lękiem tu i teraz i co możemy zrobić, kiedy chcemy pomóc pacjentowi w ciągu 3 miesięcy usunąć objawy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego. Paszczusiek, siad, 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 siad ładnie. Dobry piesek. Kolejny temat to jest przyczyna zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego i dlaczego tak naprawdę zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne wraca pomimo terapii, pomimo ekspozycji, pomimo pracy z myślami. Tutaj przyczyną jest deprywacja emocjonalna. Podam przykład za pomocą narracji. Tak? Wyobraźmy sobie dziecko, które boi się duchów. Na przykład boi się, że pod jego łóżkiem są duchy. Jeżeli rodzice zareagują w ten sposób, że okej, to chodź sprawdzimy, weźmiemy latarkę, żeby się dowiedzieć, czy tam są duchy, to wygląda jak bardzo dobre zaopiekowanie się dzieckiem i to może pomóc czuć mniejszy lęk w danym momencie, ale problem polega na tym, że to dziecko może w przyszłości stosować tą strategię za każdym razem. Czyli przyjdzie kolejnej nocy zapytać rodziców, czy pod łóżkiem nie ma duchów, czy możemy to sprawdzić, czy możemy wziąć latarkę. A jako dorosła osoba będzie myła ręce, będzie sprawdzała, czy nie zaraziła się na przykład wirusem HIV. Oczywiście nie chodzi o to, żeby obwiniać rodziców, to nie oni są winni zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnemu. Każdy rodzic popełnia błędy, każdy rodzic nie jest doskonały. Rodzice też mieli swoich rodziców, którzy nie nauczyli ich opiekować się ich lękiem.
Więc po prostu przekazujemy swoje traumy dalej, przekazujemy swoje problemy dalej. Każdy rodzic niestety przekazuje swoje lęki, smutki dziecku, nawet jeżeli nie chce tego robić. I w terapii schematów nie dążymy do tego, żeby kogokolwiek obwiniać czy osądzać, tylko chcemy zrozumieć, w jaki sposób to, jak byliśmy wychowani, czy jak nasi rodzice byli wychowywani, wpłynęło na naszą sytuację i nasze problemy w radzeniu sobie z emocjami i nasze niezaspokojone potrzeby emocjonalne. Kolejny przykład to rodzice, którzy zachowują się we właściwy sposób czy w troskliwy sposób, czyli dziecko przychodzi z taką informacją, że boi się duchów, ale rodzice reagują w ten sposób, że mówią: wiesz, ja w dzieciństwie też się bałem duchów. Przytulą, poczytają bajeczkę i to dziecko zasypia z lekkim lękiem, no bo nadal wierzy w to, że pod łóżkiem mogą być duchy, ale skoro dorośli, skoro rodzice też się boją, to znaczy, że lęk jest czymś naturalnym, że można się tym lękiem zaopiekować tak, jak rodzice się nim zaopiekowali i można zasnąć pomimo lęku. I kiedy ta osoba dorasta, kiedy spotykają tą osobę jakieś lęki w jej życiu, to tak samo jak kiedyś rodzice, tak samo ta osoba potrafi zaopiekować się swoim lękiem. Co jeszcze może dać terapia schematów, jeżeli chodzi o lęk? Mówimy w terapii schematów o trybach, czyli takich małych częściach, które pojawiają się pod wpływem niezaspokojonych potrzeb emocjonalnych. I w wypadku OCD mamy konkretne tryby, które tutaj odgrywają bardzo dużą rolę. Przede wszystkim jest to tryb zalęknionego, wrażliwego dziecka. Takie dziecko, które się boi, że się zarazi, czy boi się, że są duchy, czy boi się, że zrobi komuś krzywdę. To jest taka nasza wrażliwa część, która potrzebuje właśnie zaopiekowania się. Niestety w terapii schematów widzimy, że najczęściej tym wrażliwym dzieckiem u pacjentów z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym opiekują się tryby radzenia sobie. Czyli obsesyjny kontroler, perfekcjonistyczny kontroler albo na przykład nadmierny analizator. Kiedy pacjent zaczyna za mocno analizować swoje natręctwa, to właśnie mówimy o takim rodzaju odłączonego obrońcy, czyli nadmiernym analizatorze. I jeszcze innym trybem, który jest często u pacjentów z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym i właściwie u większości pacjentów z zaburzeniami lękowymi, jest unikający obrońca. Czyli nie wsiądę do tramwaju, nie będę dotykał brudnych rurek i nie zarażę się wirusem. Albo w ogóle nie będę wychodził z domu i nie będę się narażał na ryzyko. Albo będę chodził w rękawiczkach, nawet latem, żeby uniknąć zakażenia. I oczywiście te tryby radzenia sobie bronią tego wrażliwego dziecka przed trybem krytycznym, ale w tym wypadku nie jest to klasycznie tak jak w terapii schematów wymagający krytyk, karzący krytyk czy krytyk wzbudzający poczucie winy, ale tutaj mamy do czynienia z takim egzotycznym trybem opisanym m.in. przez Davida Edwardsa, który nazywa się nadopiekuńczy rodzic. Czyli jest to taka część pacjenta, która mówi: jeśli nie umyjesz rąk, to coś się stanie. Albo jeśli nie unikniesz jakiejś sytuacji, to na przykład twoja rodzina będzie przez to cierpiała. I ten nadopiekuńczy rodzic tak naprawdę chce dobrze dla pacjenta, chce go uchronić przed niebezpieczeństwem, ale no, jak widzimy tutaj pacjent czuje coraz większy lęk i fakt, że broni się za pomocą swojego trybu radzenia sobie, czy nawet kilku, i jeszcze nasila to błędne koło, nasila niepokój. Można powiedzieć, że w tym teamie brakuje troskliwego rodzica, czyli właśnie brakuje takiej części z dzieciństwa, w której rodzice powiedzieliby: ja też się boję, można czuć lęk, zaopiekuję się twoim lękiem, nauczę cię, jak zaopiekować się swoim lękiem. W dzisiejszym życiu chodzi o to, żeby stworzyć w sobie taką część, żeby nauczyć się opiekować swoimi emocjami, żeby wykorzystać tego troskliwego rodzica do zaopiekowania się swoim lękiem, a nie żeby próbować ten lęk kontrolować, unikać go, czy wykonywać jakieś czynności, żeby obniżyć swój poziom lęku.
Więc można podsumować to w ten sposób, że w terapii zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego chodzi o uświadomienie sobie, że nasze myśli to nie jest rzeczywistość, zaopiekowanie się swoim lękiem w zdrowy sposób i negocjowanie z trybami radzenia sobie z perfekcjonistycznym kontrolerem, z unikającym obrońcą, z nadmiernym analizatorem, tak żeby w końcu stać się szczęśliwym, zrelaksowanym człowiekiem, który pomimo odczuwania lęku, pomimo różnych stresów, które wydarzają się w naszym życiu, jest w stanie funkcjonować i lęk nie rządzi jego życiem. Z doświadczenia zachęcam, żeby zwrócić uwagę na różne sytuacje życiowe, które wywołują duży stres. Różne okoliczności typu zmiana pracy, wesele, urodzenie się dziecka mogą współwystępować z nasileniem się natręstw, czyli mogą powodować większe nasilenie występowania tych myśli. Oczywiście stres nie jest przyczyną OCD, on tylko zwiększa ryzyko wystąpienia natręstw. Natomiast jeżeli poradzimy sobie z deprywacją emocjonalną, jeżeli poradzimy sobie z przyczyną OCD, czyli z tym niezaopiekowaniem się emocjami, jest duża szansa, że OCD nie będzie wracało. Jak pracować z deprywacją emocjonalną? Co zrobić, jeżeli przeszłość już minęła, jeżeli te wszystkie rzeczy w naszym dzieciństwie się wydarzyły i jeżeli nie potrafimy się zaopiekować naszym lękiem? Tutaj zachęcam do psychoterapii, szczególnie terapii schematów, bądź jakiegoś innego podejścia, które koncentruje się na zaspokajaniu niezaspokojonych potrzeb emocjonalnych z dzieciństwa. I podam przykład takiej techniki, którą stosujemy w terapii schematów. To się nazywa reskrypcja emocjonalna. Ta technika polega na tym, że wracamy do dzieciństwa, doświadczamy lęku, krótko koncentrujemy się na tym, w jaki sposób radziliśmy sobie z tym lękiem w dzieciństwie, bądź w jaki sposób bliskie, ważne osoby pomagały nam radzić sobie z tym lękiem. I próbujemy się sobą zaopiekować w troskliwy sposób, tak jakby to zrobił właśnie troskliwy rodzic, zdrowy dorosły. I teraz chciałem zaproponować Wam zauczestniczenie w takiej wizualizacji, w takim ćwiczeniu. Jeżeli macie ochotę, to spróbujcie wykonać to ćwiczenie. Oczywiście to nie zastąpi ćwiczenia w gabinecie psychoterapeuty, ponieważ tam to ćwiczenie byłoby dostosowane do indywidualnego przypadku, do Waszego konkretnego problemu i Waszych konkretnych wspomnień. Wtedy terapeuta ma też możliwość otrzymania od Was feedbacku, czyli tego, jak się czujecie, jak reaguje Wasze ciało i jak to wygląda w tej konkretnej sytuacji. Ale zaproponuję Wam taką wizualizację prowadzoną, która będzie przypominała reskrypcję i mniej więcej poznacie zasadę, na której to działa. Te reskrypcje powtarza się wiele razy w tej konkretnej sytuacji, bądź w wielu różnych sytuacjach. Oczywiście ostrzegam z góry, że to ćwiczenie może wywołać w Was różne trudne emocje, jeżeli wrócicie do dzieciństwa. Więc jeżeli chcecie to ćwiczenie teraz ze mną wykonać, to zachęcam, żebyście po tym ćwiczeniu zapewnili sobie jakieś zaopiekowanie się sobą, na przykład porozmawiacie z przyjacielem, przyjaciółką, czy obejrzycie sobie jakąś komedię, albo w jakiś inny sposób poradzicie sobie z tymi trudnymi emocjami. Zaczynamy. Usiądź wygodnie, rozluźnij się, możesz zamknąć oczy albo utkwić wzrok w jednym punkcie. Skoncentruj się przez chwilę na swoim oddechu, ale nie próbuj go kontrolować. Po prostu doświadcz tego, jak oddychasz. Jak robisz wdech i wydech. Jak twoja klatka piersiowa podnosi się i opada. Jak powietrze napływa do twojego nosa i do płuc i wypływa. Skoncentruj się na twoim ciele. Jeżeli czujesz jakieś napięcie, to skieruj tam swoją uwagę i pozwól, żeby to napięcie się rozluźniło. Teraz wyobraź sobie, że jesteś w bezpiecznym, spokojnym miejscu. Doświadcz tego, że to jest miejsce w naturze. To może być las,
plaża, miejsce nad jeziorem albo góry. Albo jeżeli chcesz, może być to jakieś miejsce, w którym zawsze czujesz się bezpiecznie. To może być też miejsce z przeszłości. A jeżeli masz psychoterapeutę, to może być na przykład gabinet twojego psychoterapeuty. I doświadcz tego poczucia bezpieczeństwa, które odczuwasz w tym miejscu. Doświadcz tego, że czujesz spokój i jesteś zupełnie zrelaksowany, zrelaksowana. Teraz wróć pamięcią do sytuacji z dzieciństwa, kiedy czułeś lęk, niepokój. Doświadcz tego, ile masz lat. Popatrz na swoje ręce, zobacz, że to są rączki małego dziecka. Rozejrzyj się wokoło, co to jest za sytuacja, kto jest z tobą obecny w tej sytuacji. I doświadcz tego, że czujesz bardzo silny lęk. I przyjrzyj się temu, w jaki sposób twoje bliskie, ważne osoby, które są obecne w tej sytuacji, reagują na ten lęk. Co robią, żeby ci pomóc, w jaki sposób starają się poradzić sobie z tym twoim lękiem. I doświadcz tego, jak to na ciebie działa, w jaki sposób ten lęk dzięki tej pomocy się wycofuje, a może zostaje wzmocniony. A teraz doświadcz, jeżeli mogę, że pojawiam się w tej sytuacji i że zwracam się do tej osoby, która próbowała ci pomóc, ale może nie potrafiła. I mówię, wiem, że chcesz pomóc, wiem, że chcesz poradzić sobie z tym lękiem, że chcesz pomóc temu wrażliwemu dziecku w tej sytuacji, ale to tak naprawdę nasila długoterminowy lęk i niepokój. Wiem, że nie robisz tego specjalnie, wiem, że chcesz pomóc, ale spróbuj zrobić to w bardziej troskliwy sposób następnym razem. Spróbuj zaakceptować te emocje, spróbuj go nie kontrolować. Teraz doświadcz, że zwracam się do ciebie, do tego małego, wrażliwego dziecka. I mówię, wiem, że jest ci trudno, wiem, że czujesz teraz bardzo silny lęk, ale to jest normalne. Każdy czasami czuje lęk. Wiem, że jesteś wrażliwym dzieckiem, wiem, że przeżywasz emocje, ale nie ma w tym naprawdę nic złego. Każdy czuje lęk i kiedy skoncentrujesz się na swoim lęku, na twoich doświadczeniach z ciała, to ten lęk w końcu minie. I kiedy uda ci się zaopiekować nim w ten sposób, to nie będzie już wracał tak często i nie będzie taki silny. Co czujesz, kiedy to mówię? Jak reaguje twoje ciało, kiedy to mówię? Teraz doświadcz, że znowu przenosisz się do swojego bezpiecznego miejsca. To może być plaża, las, miejsce nad jeziorem albo góry, albo jakieś twoje wybrane miejsce, jakiś pokój albo twoje bezpieczne miejsce.
Doświadcz, jak się czujesz w Twoim bezpiecznym miejscu, jak reaguje Twoje ciało, jaka to jest emocja, kiedy jesteś w Twoim bezpiecznym miejscu. Czego potrzebujesz w tej sytuacji? Jaka to jest emocja? Kiedy będziesz gotowa, gotowy, możesz otworzyć oczy i wrócić do tu i teraz. Powodzenia na Waszej ścieżce radzenia sobie z OCD, powodzenia na Waszych ścieżkach pomagania pacjentom w ich radzeniu sobie z OCD. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi to się stało troszeczkę jaśniejsze, jak łączyć terapię schematów z terapią poznawczo-behawioralną i z terapią uważności. W książce The Wiley's Book of Schema Therapy pod redakcją Michela van Wreswika mamy rozdział o terapii zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego. Niedawno ukazała się też książka Remco van den Wigarta o terapii schematów zaburzeń związki C, między innymi zaburzenia anankastycznego, czyli zaburzenia osobowości obsesyjno-kompulsyjnej. Także zachęcam do skorzystania z materiałów, które mówią o podobnych tematach i zachęcam do łączenia terapii schematów z terapią poznawczo-behawioralną. Przede wszystkim skoncentrujcie się na relacji terapeutycznej, na zapewnianiu poczucia bezpieczeństwa i na pracy z deprywacją emocjonalną, czyli z trudnością w zaopiekowaniu się swoimi emocjami, szczególnie w tym wypadku lękiem. Spróbujcie, nawet prowadząc ćwiczenia takie jak ekspozycja na żywo z powstrzymywaniem reakcji, postarajcie się być dobrymi i troskliwymi rodzicami dla siebie albo dla Waszych pacjentów. Nie róbcie tylko i wyłącznie habituacji, czyli przywykania do bodźca lękowego, ale też stańcie się dla siebie albo dla pacjentów troskliwymi rodzicami, którzy pomogą radzić sobie z lękiem w zdrowy, troskliwy, empatyczny i współczujący sposób. To jest kluczowe do zaopiekowania się tym lękiem tak, żeby on nie wracał i żeby nie było nawrotów. I moje doświadczenie kliniczne i doświadczenie moich kolegów mówi o tym, że to jest możliwe do zrobienia. Oczywiście są pacjenci, którzy wymagają dłuższej terapii, są pacjenci, którzy po jednej terapii z Wami będą już w stanie lepiej sobie radzić i trzeba to dostosować zawsze do konkretnej osoby, ale to podejście jest naprawdę obiecujące i myślę, że może bardzo pomóc. Polecam podcast pana Schwarza, który niedawno nagrał, jak można sobie radzić z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym w terapii wewnętrznej rodziny. W opisie tego klipu podam linka do tego szkolenia i zachęcam do komentowania, do zadawania pytań. I przede wszystkim, jeżeli słuchają mnie naukowcy, to zachęcam do przebadania naukowego tej teorii. Myślę, że będą bardzo fajne efekty i na pewno pomoże to leczyć pacjentów z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym. Chciałem Wam jeszcze polecić jedną książkę z GWP, która niedawno się wydała. To już nie działa, Richarda Brulette. Tak wygląda okładka. Myślę, że ta książka też może być przydatna w terapii OCD, ponieważ ona bardzo dobrze pokazuje, jak tryby radzenia sobie już nie działają. Czyli coś, co było aktualne w dzieciństwie, sposoby radzenia sobie takie jak unikanie, kontrolowanie, czy odłączanie się, czy nadmierne analizowanie, dzisiaj już nie działa, bo nie rozwiązuje problemu, nie powoduje długotrwałego wyleczenia się. Książka jest świetna, ponieważ jest podręcznikiem dla pacjentów, czyli mogą ją czytać nie tylko psychoterapeuci. Jest napisana bardzo łatwym językiem. Bardzo ją polecam i zachęcam do lektury. Inny podręcznik, który też można wykorzystać, jest to podręcznik do zaburzeń związki C, czyli do osobowości lękowych, zależnych i właśnie anankastycznej.
I w tym podręczniku oczywiście nie ma pracy z typowym zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym, czyli takim zaburzeniem na osi pierwszej. Natomiast myślę, że można wykorzystać niektóre refleksje z tej książki, wiedzę z tej książki właśnie do pracy z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym metodą terapii schematów. Dziękuję za dziś, trzymajcie się, do zobaczenia.